Lidl czy Biedronka? Kto jest lepszy? Coś czuję, że to pytanie skłóci wiele rodzin przy świątecznym stole. Talerze w tym roku na bank będą latały! I oby tylko nie trafiły na flaszkę twojego starego z Biedry za 10 zł, bo inaczej ci zapierdo! Żeby jednak tak nie było, to postaram się sprawdzić i powiedzieć wam, kto okaże się lepszy we FC24. Nie no, ten odcinek będzie bez sensu. Ale to nie oznacza, żebyś nie oglądał do końca, bo czeka nas wiele emocji! Dodamy obu rywali do gry jako kluby piłkarskie z możliwie najniższą oceną zespołu. Można powiedzieć, że ci piłkarze są tak słabi, bo nie mają czasu trenować. Tak samo jak kasjerzy nie mają czasu podejść do kasy i obsłużyć klientów. Koło fortuny, co prawda bez Norbiego, będzie decydowało, jakich piłkarzy dodamy co sezon do klubów. LKS Lidl i LZS Biedronki. Także jak wcześniej wspomniałem, raz na sezon będziemy kręcić 3 razy kołem, na którym będą numerki od 1 do 50. Numerki te są przypisane najbardziej wartościowym piłkarzom na świecie i w zależności od tego, jaka liczba się trafi, takich piłkarzy będziemy dodawać do klubów. Przesymulujemy 4 sezony i na podstawie punktów zobaczymy, jaki klub wygra. A do punktów wliczamy wszystkie punkty zdobyte w Premier League, w FA Cup i Carabao. Za każdy awans kluby dostają 3 punkty. W fazie grupowej Ligi Mistrzów punkty zdobyte mnożymy razy 3, a jeżeli jakimś cudem kluby wyjdą z grupy, to za każdy awans w fazie pucharowej dostaną 9 punktów. Tak obecnie wyglądają składy obydwu zespołów, wyglądają fatalnie, także przechodzimy do losowania zawodników. Kręcimy kołem po raz pierwszy w tym odcinku dla zespołu LKS Lidl, losujemy piłkarza z numerem 21 i jest to Tchouaméni. Losujemy dalej, tym razem wypada piłkarz z pozycji 20 i jest to Julian Alvarez. Ostatnie losowanie dla tej ekipy i wylosował się numerek 25, a więc Martinelli. Pora wylosować zawodników dla klubu LZS Biedronka. Pierwszym piłkarzem będzie zawodnik z numerem 37, także Kimmich. Kolejny będzie piłkarz spod numeru 22, także Rafael Leao. I ostatni numer to numer 20, także Julian Alvarez będzie grał i w Lidlu, i w Biedronce. Tak wygląda 11 zespołu LKS Lidl. Po pierwszym losowaniu mamy tutaj Tchouaméniego, Alvareza i Martinelliego. A tak prezentuje się skład LZS-u Biedronka z Kimmichem, Rafaelem Leao oraz Julianem Alvarezem. Jesteśmy już na końcu pierwszego sezonu i patrzymy na poczynania LKS-u Lidl i zajęli ostatnie miejsce w Premier League, 22 punkty, a LZS Biedronka również na ostatnim miejscu, ale nieco gorzej, bo kończą sezon z 16 punktami. Jak na razie Lidl na prowadzeniu, ale pora zobaczyć na puchary i w FA Cup odpadają po pierwszym meczu z Arsenalem, a Biedronka przegrywa z West Hamem. W Carabao Cup Lidl przegrywa 0-3 z Crystal Palace, a Biedronka odpada z West Bromwich Albion. W Lidze Mistrzów zespołowi Lidla udało zdobyć się zaledwie 1 punkt, remisując z Milanem, a Biedronka kończy fazę grupową bez chociażby nawet jednego oczka. Tak wyglądają statystyki piłkarzy Lidla. Najlepszym piłkarzem, który przyszedł do zespołu, był Julian Alvarez, a to już statystyki Biedry i znowu Julian Alvarez z najlepszą oceną. Pora na kolejne losowanie i wylosowała się nam dwójka, także Erling Haaland będzie nowym zawodnikiem LKS Lidl. Kolejnym piłkarzem będzie zawodnik spod numeru 50, także Maddison. I ostatni to numerek 22, także Rafael Leao. Losujemy dla Biedronki i trafia się nam jedynka, także najbardziej wartościowy zawodnik według tego rankingu i jest to Bellingham. Kręcimy kołem dalej i mamy numerek 29, także Frenkie de Jong. Ostatni raz kręcimy kołem i mamy 24, także Moises Caicedo zasili zespół Biedronki. Także tak wygląda skład Lidla na drugi sezon z dodanym już Haalandem, Maddisonem oraz Rafaelem Leao.
A tak skład Biedry z nowymi twarzami takimi jak Bellingham, Frenkie de Jong oraz Moises Caicedo. Symulujemy drugi sezon i zespół Lidla kończy znowu na ostatniej pozycji z tyloma samymi punktami co w pierwszym sezonie. A Biedronka radzi sobie nieco lepiej, co prawda również ostatnie miejsce w tabeli, ale 23 punkty. W FA Cup Lidl odpada po pierwszym meczu, a Biedronka również. W Carabao Cup Lidlowi udaje się awansować po karnych, ale odpadają już w następnej rundzie. Biedronce również udaje się awansować, ale w kolejnej rundzie już odpadają. W Lidze Mistrzów Lidl ponownie z 1 punktem, ale pamiętajmy, że te punkty mnożymy razy 3, a Biedronce udaje się zdobyć 2 punkty, także mają 6 punktów do klasyfikacji. Najlepszym piłkarzem w Lidlu został Erling Haaland, a w Biedronce już drugi sezon z rzędu Julian Alvarez. Zaczynamy trzecią serię losowań i losujemy numerek 26 i Enzo Fernandez trafi do Lidla. Kolejnym piłkarzem będzie zawodnik z numerem 46, także Isak. I ostatnim zawodnikiem, jaki wyląduje w zespole Lidl, będzie piłkarz spod numeru 10, a więc Declan Rice. Losujemy dla Biedronki, mamy numerek 16, a jest to Martin Odegaard. Kolejny raz kręcimy kołem i wypada nam numerek 25, a więc Martinelli. I ostatnie losowanie w tej rundzie mamy numerek 17, czyli Pedri. Po trzecim losowaniu skład Lidla wzmocniony o Enzo Fernandeza, Isaka oraz Declana Rice'a wygląda następująco, a skład Biedronki z nowymi twarzami Odegaardem, Martinellim oraz Pedrim wygląda tak. Koniec trzeciego sezonu, patrzymy na tabelę i Lidl na samym dnie tabeli, ale tak słabo jeszcze im nie szło, zdobyli zaledwie 14 punktów, a Biedronka również na ostatniej pozycji, ale z 21 punktami. W FA Cup Lidl wygrywa 2-1 z Liverpoolem i zdobywają 3 punkty, a w następnej rundzie już odpadają z Manchesterem City. Biedronka remisuje swoje spotkania, ale po rewanżu udaje im się awansować. W następnej rundzie ponownie remisują, ale też awansują po meczu rewanżowym. W 1/8 ponownie pokonują swoich rywali. I dopiero w ćwierćfinale odpadają, ale za 3 awanse udaje im się zdobyć 9 punktów. W Carabao Cup Lidl po karnych awansuje do następnej rundy. Następnie znowu po karnych awansują dalej. W kolejnym meczu również po karnych udaje im się wywalczyć awans do ćwierćfinału. Ale w ćwierćfinale już odpadają z Arsenalem, który ostatecznie wygrywa to trofeum. A Biedronka w Carabao Cup odpada już po pierwszym meczu. W Champions League Lidl ugrywa 2 punkty, także mnożymy razy 3 i wychodzi 6 oczek na ich konto. A Biedronka po 3 remisach zgarnia 9 punktów. Najlepszym zawodnikiem Biedry zostaje po raz kolejny Julian Alvarez, a w Lidlu nie wiem, bo nie nagrało mi się. Czas na ostatnią rundę z losowań i mamy numerek 27, także Kvaratskhelia przyjdzie do Lidla. Kolejny to numerek 44, a więc Militao. I ostatnim piłkarzem dla tego klubu będzie piłkarz spod numeru 39, a więc Darwin Núñez. Pora zalosować dla Biedry. Mamy numerek 46, także Aleksander Isak. I teraz wylosował się nam bardzo niski numerek, bo 4 i jest to Vinicius. A ostatnim zawodnikiem będzie piłkarz spod numeru 28, czyli Saliba. I to jest finałowy skład na czwartą rundę zespołu LKS Lidl z dodanym Kvaratskhelia, Militao i Núñezem. A to skład zespołu LZS Biedronka z dodanym Izakiem, Winim oraz Salibą. Trochę pokombinowane te składy, ale musiałem ich jakoś wcisnąć. Koniec czwartego sezonu i szok, bo jak widzimy nie ma Lidla w dolnej części tabeli. Są oni aż na 9. miejscu, zdobywając 54 punkty w lidze, nawet mają dodatni bilans bramkowy. A Biedronka też nieco lepiej niż zazwyczaj, 18. miejsce w lidze i na ich konto wpada 35 punktów.
W FA Cup Lead nie zdobywa żadnych punktów, bo odpadają już po pierwszym meczu, a Biedronce dopisujemy 3 punkty, bo wygrywają pierwszy mecz, a w następnej rundzie już odpadają. W Carabao Cup zespół Lidla ponownie odpada po pierwszym spotkaniu, a Biedronka przegrywa również pierwszy mecz. W Lidze Mistrzów LKS Lead zdobywa 3 oczka, także 9 punktów trafia na ich konto, a piłkarze Biedronki również remisują 3 razy i 9 punktów trafia do klasyfikacji. Julian Alvarez był najlepszym piłkarzem Lidla w 4. sezonie i również był najlepszym piłkarzem w Biedronce, także pan piłkarz po prostu. Podsumowując, zespół Lidla okazuje się lepszy w tym pojedynku, zdobywając 148 punktów, pokonują Biedronkę, ale jeśli zobaczymy na punkty zdobyte w danych rozgrywkach, to w FA Cup i w Champions League Biedronka była lepsza. To tyle w tym odcinku, wbijaj na inne materiały na kanale, na przykład na ten, który wyświetli Ci się za 3, 2, 1.